Witam serdecznie na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam fajny przepis na pyszną i rozgrzewającą herbatkę zimową. Przepis ten jest autorstwa mojej siostry, którą serdecznie pozdrawiam. Niestety przepis ten nadal nie ma własnej nazwy, także jeśli mielibyście jakieś pomysły, jaką nazwę nadać tej herbatce, to zachęcam do pozostawienia komentarza. A tymczasem miłego oglądania. Ta zimowa herbatka to fantastyczny sposób na podniesienie odporności, ale też na podniesienie nastroju, bo nie ma nic przyjemniejszego niż picie takiego aromatycznego naparu w zimny wieczór. Dobrze, to teraz zobaczcie, co będzie nam potrzebne do wykonania tegoż napoju. Przede wszystkim musimy użyć herbaty oczywiście. Moja siostra używa herbaty miętowej i czarnej. Oprócz tego jedna cytryna, ale musimy pamiętać, aby ją umyć, dlatego że użyjemy także jej skórki. Kawałeczek kurkumy, tak około 2-3 cm. Jest to bardzo cenny składnik naszej herbatki, ponieważ kurkumina zawarta w kurkumie działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. No i kolejnym składnikiem jest imbir, który również wykazuje właściwości przeciwzapalne i wspomagające naszą odporność. Oprócz tego rozgrzeje nas fantastycznie. W zimowej, rozgrzewającej, aromatycznej herbatce nie może oczywiście zabraknąć cynamonu, a także rozgrzewającego czarnego pieprzu i goździki, które w ziołolecznictwie stosuje się na uśmierzanie bólu. Kolejnym składnikiem jest syrop malinowy, ale pamiętajcie, aby był domowej roboty, bo to jednak zupełnie inny smak. Ja jeszcze użyję syropu z mniszka lekarskiego, ale jeśli takiego nie macie, to możecie go zastąpić miodem. A jakie sprzęty nam będą potrzebne? Tarka, aby zetrzeć korzenie kurkumy i imbiru, a także skórki cytrynowej oraz oczywiście zaparzacz, w którym zaparzymy naszą herbatkę. Dobrze, no to teraz do zaparzacza wkładamy jedną saszetkę z herbatą miętową i jedną saszetkę czarnej herbaty. Tylko musimy pamiętać, żeby odczepić ten papierowy element. No chyba że macie herbatę sypaną, wówczas wsypujecie równowartość jednej saszetki herbaty miętowej i jednej saszetki herbaty czarnej. Ok, kolejnym składnikiem są goździki. Goździki nie tylko dodadzą przyjemnego aromatu, ale również działają przeciwzapalnie. Jest to cenny składnik w naszej herbatce. Do zaparzacza wsypujemy taką niepełną garść. No to teraz małą łyżeczką nasypię kolejne składniki. Najpierw kurkuma. Ten korzeń, który Wam pokazywałam na początku, starłam i całą tą część wsypuję tutaj. Następnie starty na tarce imbir razem ze skórką. Również wsypuję go do zaparzacza. Z takich proporcji uzyskałam 4 szklanki herbatki. Mam takie opakowanie pieprzu razem z młynkiem, więc mogę go od razu tutaj zmielić na żywo. No myślę, że to będzie tak, kilkanaście razy muszę zakręcić tym młynkiem. Takie może 3 szczypty. W międzyczasie podzielę się z Wami ciekawostką na temat tego, że kurkumę warto spożywać razem z czarnym pieprzem, dlatego że piperyna w nim zawarta zwiększa przyswajanie kurkuminy w organizmie.
Cynamon będzie kolejnym składnikiem. Ups, troszkę się wysypało, ale to nic. Teraz dodamy cytrynę. Najpierw kilka plasterków, a później startą skórkę z jednej całej cytryny. Całość zalewamy wrzątkiem. Dobrze jest kreślić kółka tym strumieniem wody, bo wtedy wszystko lepiej się wymiesza, cała zawartość naszej herbatki. Chodzi o to, żeby te wszystkie składniki wirowały i połączyły się tak, aby powstał esencjonalny wywar. Teraz musimy odczekać 15 minut, aż herbatka się zaparzy. Ta jesienno-zimowa herbatka ma obłędną barwę. Spójrzcie tylko na to złoto. Myślę, że pięknie będzie współgrać ze światłem świec. A teraz, czekając aż herbatka się zaparzy, do szklanek dodajemy po plasterku cytryny. Następnie do każdej szklanki wlewamy dużą łyżkę syropu malinowego. I dużą łyżkę syropu z mniszka bądź miodu. Piętnaście minut minęło, zatem czas zamieszać nasz wywar, aby wydobyć z niego to, co najlepsze, całą esencję i cały aromat. No i odsączamy wszystkie składniki od wywaru. Teraz wlewamy nasz wywar do szklanek, w których, przypominam, znajduje się syrop malinowy, plaster cytryny i syrop z mniszka. Spójrzcie tylko, jak ten wywar przepięknie łączy się z zawartością szklanek, z tym gęstym syropem. Powstają przepiękne warstwy kolorystyczne, ale i tak będziemy je zaraz musieli wymieszać, tak żeby wszystkie składniki ładnie się ze sobą połączyły i dały pełnię smaku jesienno-zimowej herbatki o nazwie, którą, przypominam, wymyślicie Wy, kochani widzowie. Myślę, że przygotowanie takiej zimowej herbatki to cały rytuał, bardzo przyjemny zresztą, bo przygotowując ją możemy się delektować zapachem, kolorem, no i już za chwilkę także i smakiem. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby spróbować przygotować taką herbatkę, no i cieszyć się nią w zimowe wieczory razem z rodziną, razem z przyjaciółmi. Taka herbatka umili spotkania towarzyskie, ploteczki z przyjaciółką czy lekturę ulubionej książki. Czas na relaks. Smacznego!